there. I see your face again, oh no, I see your face again. I see your face again. I see your face again. God damn, you stuck in my head. Thinking lately about who I'd be if not for you. Contemplating too drunk, cause what do I have to lose? If I look up to the sky, would I grow wings? Climb the highest of heights, but could I ever reach you? Hej, z tej strony Anastazja. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego jeszcze na moim kanale nie było. A jest to challenge, w którym przez cały tydzień wstaję o 5 rano. Pomyślałam, że będzie to dobry sposób, aby stać się taką lepszą wersją siebie i też przede wszystkim o siebie zadbać, bo zdecydowanie rano czas leci o wiele wolniej. I jest tak spokojnie, bo świat dopiero budzi się do życia. A dzisiaj mamy pierwszy dzień i powiem Wam szczerze, że jak wyłączyłam ten budzik, to pomyślałam sobie, co ja w ogóle robię. Mam wakacje i wstaję o 5. Ale później nie było aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Wiecie, że nie będę wiedziała, co się dzieje i że pójdę w ogóle z powrotem spać. Ale nie. Czuję się naprawdę dobrze, mimo że wczoraj poszłam spać zdecydowanie za późno, bo jakoś po 11, także muszę się jeszcze rozbudzić. Napiłam się już wody, odsłoniłam rolety, otworzyłam okno i dzisiaj na zewnątrz jest takie ciepłe powietrze, że ja chyba zrobię sobie trening na dworze. Zrobiłam journaling, zaraz pościelę łóżko i później biorę się za trening, a w poniedziałki skupiam się na górnych partiach ciała, czyli na rękach, plecach i na brzuchu. No, także pora wstawać. Jestem już gotowa na trening i tak jak wcześniej mówiłam, zrobię go sobie na dworze, bo jestem dzisiaj tak przyjemnie, że po prostu szkoda siedzieć tutaj w pokoju. Jeszcze te ptaszki tak śpiewają, jest cisza, spokój, ja naprawdę to uwielbiam, więc chcę ten poranek jak najlepiej wykorzystać. I mam też nadzieję, że ten trening mnie trochę rozbudzi, bo trochę odczuwam to, że wstałam 2-3 godziny wcześniej niż zwykle. Jestem też ciekawa, jak będę się dzisiaj w ogóle czuła przez cały dzień i w ogóle po tym całym tygodniu. No ale o tym porozmawiamy sobie później, a teraz biorę matę, mój sprzęt do ćwiczeń i robimy trening górnych partii ciała. Can somebody tell me the truth? I wasn't trying to think about you. Thought I was in love. Thought you were sent from above. Jestem już po treningu i dzisiaj ćwiczyło mi się tak świetnie. Naprawdę nie wiem, skąd we mnie tyle siły i motywacji o tej 5 rano. Trochę się też już rozbudziłam, wzięłam sobie prysznic i teraz pora na skincare oraz na nasz mini 5 AM Glow Talk, w którym porozmawiamy sobie trochę o produktywności. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o sekrecie wstawania o tej 5 rano, bo wiem, że dla wielu osób jest to dosyć trudne. My często myślimy, że wstanie o 5 nagle magicznie odmieni nasze życie, ale prawda jest taka, że wstawanie o tak wczesnej godzinie to tylko połowa sukcesu, bo jeśli nie mamy żadnego planu na ten poranek, to po przebudzeniu nasz mózg pomyśli, po co my w ogóle wstajemy tak wcześnie, jak i tak nie wiemy, co zrobić z tym czasem i no po prostu wrócimy do łóżka. Kluczem jest zaplanowanie poranka, ale nie musicie planować dosłownie sekunda po sekundzie, tylko tak mniej więcej, na przykład, że wstaniecie o 5, o 5:05 otworzycie okno, o 5:10 zrobicie journaling, o 5:45 zaczniecie trening i tak dalej, wiecie o co mi chodzi. Ale nie planujcie sobie tylko samych obowiązków, bo ważne są też jakieś małe rytuały, które Was po prostu wyciągną rano z tego łóżka i sprawią, że będziecie podekscytowani, żeby wstać. U mnie jest to na przykład robienie pysznej kawy do śniadania, czy pójście na poranny spacer, jakieś rozciąganie, trening, ja to naprawdę uwielbiam. Także trzeba trochę po prostu romantyzować te poranki i sprawiać, żeby wstawanie o tak wczesnej godzinie było przyjemnością. Ja na przykład jestem osobą, która uwielbia wstawać wcześnie, chociaż dzisiaj powiem Wam, że było troszkę ciężko, myślałam nawet przez może jakieś 5 sekund, żeby
wrócić do łóżka, ale powiedziałam sobie nie. Zaplanowałam sobie właśnie wczoraj wieczorem cały ten poranek i chciałam to wszystko dzisiaj zrobić. Także to też mnie trochę zmotywowało do tego. Ale słuchajcie, nie każdy poranek w tym tygodniu będzie wyglądał dosłownie tak samo jak dzisiaj, bo ja jestem osobą, która potrzebuje czasami zmian i mimo, że mam swoją taką rutynę, której się trzymam, to jednak czasami wprowadzam sobie tam jakieś mini zmiany, żeby było po prostu jakoś ciekawiej i też słucham się swojego organizmu, jak czasami nie mam rano ochoty na trening, to po prostu go nie robię i robię go na przykład wieczorem. Także to naprawdę zależy od dnia, ale ja właśnie dzisiaj sobie usiądę i rozplanuję każdy poranek w tym tygodniu. Będzie cudownie, także koniecznie zostańcie ze mną do końca, bo ja już się nie mogę doczekać. Serio. Ja może jestem jakaś dziwna, że ja już się nie mogę doczekać, jak wstanę o 5 rano w wakacje, ale ja po prostu kocham poranki. Ja uwielbiam to wszystko romantyzować i poranek to zdecydowanie moja ulubiona pora dnia i zawsze jest mi smutno, jak już się kończy i po prostu czasami, wiecie, skończy się poranek i ja już czekam, aż będzie następny dzień, ale mimo wszystko pamiętam, żeby cieszyć się każdym dniem i doceniać każdą chwilę. To jest naprawdę bardzo ważne. Także z dzisiejszego 5 AM Glow Talk zapamiętujemy, że jeśli chcemy wstać o tej 5, to musimy mieć jakiś konkretny plan, jakiś cel na ten poranek, bo inaczej jak nie lubimy wstawać o tak wczesnej godzinie, to po prostu nam się to nie uda. Więc skincare zrobiona, także teraz idę wybrać sobie jakiś outfit na dzisiaj i później idziemy do kuchni zrobić jakieś pyszne śniadanie, bo już jestem naprawdę głodna. Jestem już gotowa, tak prezentuje się mój outfit na dzisiaj. Mam na sobie top z kwiatkiem ze Stradivariusa oraz taką spódniczkę w panterkę. Ona jest chyba z Hausa i do tego oczywiście bransoletki oraz kolczyki. No także teraz możemy iść do kuchni, zrobić sobie jakieś pyszne śniadanie. Śniadanie zjedzone, zrobiłam też sobie jak zawsze listę rzeczy do zrobienia na ten dzień. I co, pierwszy poranek już za nami. Powiem wam, że myślałam, że będzie znacznie gorzej, a czuję się naprawdę dobrze. Jedyne co, to mam wrażenie, że mój mózg jest taki nie do końca wypoczęty. No, nie wiem jak to do końca wytłumaczyć, czuję po prostu taką blokadę mózgu. No a ja teraz biorę się za planowanie całego tego tygodnia, a my widzimy się już jutro o 5 rano. Mistake. You're breaking my heart open anyway, baby, anyway. Witam was we wtorek, zaczynamy nasz drugi dzień challenge'u. Ja dzisiaj jestem trochę bardziej zmęczona niż wczoraj, ale na dzisiaj zaplanowałam sobie poranny bieg, także podczas niego trochę się rozbudzę, przynajmniej taką mam nadzieję. W nocy niestety trochę padało, więc pewnie będzie trochę mokro na polnych drogach, ale to nic, pogoda nam nie zepsuje planów. I w ogóle przez okno widzę, że jest piękny wschód słońca, przed chwilą było jeszcze ładniej, całe niebo było takie różowe. No ale słuchajcie, pora się trochę rozbudzić, mamy 5:26, także ja przebieram się teraz w strój sportowy i idziemy na poranne bieganie. Here we go again, here we go again. Say you want more than you're gonna get. I don't wanna be just the one I got away. I don't wanna love nobody. I don't want something that's not true. I don't want anything. If I have to give up on you. I don't wanna stay somebody. I don't wanna hurt you more than I do. I don't want anything. If I have to give up on you. Jestem już po porannym
biegu i przebiegłam sobie tak na spokojnie 5,5 kilometra, ale było naprawdę cudownie, były piękne widoki, cisza, spokój. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się to dzisiaj zrobić. Mam już, czekajcie, bo nie mam zegarka. Mam zrobionych ponad 6000 kroków, a nawet nie ma jeszcze 7, więc dzisiaj będzie produktywny dzień, tak coś czuję. A teraz pora na skincare oraz na nasz 5 AM Glow Talk. I dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o motywacji. Często czekam właśnie na motywację, aby coś zrobić. Szukamy inspiracji w internecie, co wcale nie jest złe, ale ja sama wiem, że jak ja czasami wchodzę sobie na TikToka, żeby znaleźć jakieś inspiracje na nowe filmiki, to kończy się na tym, że godzinę siedzę i tylko scrolluję, a później czuję się jeszcze gorzej. Najlepiej usiąść w ciszy, wziąć jakiś notes czy kartkę i stworzyć swój własny plan w zgodzie ze sobą, bo tak naprawdę tylko wtedy, kiedy właśnie będziemy działać na swoich zasadach, bo tak to mogę powiedzieć, to będziemy potrafili utrzymać dany nawyk. Po prostu trzeba zacząć działać, zrobić ten jeden, nawet mały krok, bo uwierzcie mi, nikt jeszcze nie nauczył się pływać, tylko czytając instrukcje, jak pływać. I właśnie kiedy podejmiemy już ten jeden mały krok, kiedy dotrzymamy sobie obietnicy, to wtedy dopiero pojawi się motywacja. Także tutaj też potrzebna jest samodyscyplina i mi w jej budowaniu naprawdę bardzo pomógł sport. Uwierzcie mi, myślicie, że ja zimą po 8 godzinach spędzonych w szkole o 6 wieczorem z wielką chęcią i ogromną dawką motywacji przybieram się w strój i robiłam trening? Nie. Ja po prostu robiłam ten trening, bo wiedziałam, że wcześniej go sobie zaplanowałam i żeby cokolwiek osiągnąć, żeby osiągnąć jakikolwiek cel, muszę wstać z łóżka, przebrać się, wyciągnąć tę matę i zrobić trening, choćby nie wiem co. Czyli jak widzicie, po prostu polegałam na dyscyplinie i w tym samym czasie też budowałam zaufanie do siebie. Także z dzisiejszego 5 AM Glow Talk zapamiętujemy: nie czekaj na motywację, działaj, polegaj na dyscyplinie, a motywacja przyjdzie później. Bo jeszcze nikt nic nie osiągnął siedząc w swojej strefie komfortu. Te słowa naprawdę zmotywowały mnie samą. No, także pielęgnacja jest już zrobiona, więc idę sobie wybrać jakiś outfit. Robię sobie pyszną zieloną herbatę i bierzemy się zrobienie śniadania, bo już mi zaczyna burczeć w brzuchu. Change me, you can try, but I'll go back to the old me, 'cause my heart, yeah, has been through some. Moje śniadanie gotowe. Dzisiaj zrobiłam sobie owsiankę o smaku sernika bananowego. Do tego zrobiłam krem, po prostu wymieszałam skyr z masłem orzechowym i dodałam też odrobinę aromatu orzechowego. A na górę jeszcze dałam banana, jeżyny oraz granolę i całość posypałam jeszcze cynamonem. Ja po prostu kocham połączenie banana i cynamonu. Naprawdę jedno z lepszych połączeń, tak samo jak masło orzechowe i banan. No, uwielbiam. I do picia jeszcze pyszna zielona herbata cytrynowa. Także biorę się za jedzenie mojego śniadania i zrobię jeszcze listę rzeczy do zrobienia na dzisiaj. Zrobiłam sobie właśnie pyszną mrożoną kawę, muszę dodać sobie troszkę energii, bo jakoś teraz tak poczułam jednak to, że wstałam o 5:00, mamy 9:43 i ja teraz zabieram się za naukę angielskiego, bo znalazłam sobie taką stronę BBC English i tam jest dużo różnych podcastów i też chcę coś posłuchać sobie na YouTubie. Mam właśnie taki plan, żeby w moim zeszycie pisać sobie jakieś ciekawe zwroty, które tam usłyszę, także tak właśnie produktywnie sobie chcę wykorzystać ten poranek i w ogóle teraz zrobiło się tak zimno, że musiałam założyć bluzę i mam tutaj w ogóle na nogach koc, bo jest mi strasznie zimno, a nie chce mi się siedzieć w pokoju, wiecie, jednak świeci słońce, są wakacje, chciałabym chciałabym wykorzystać ten czas, spędzić go sobie na dworze, a pogoda oczywiście nie może nam nic zepsuć. I w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, to jest zwykła kawa zrobiona z tych kapsułek Nespresso, tam jest taka specjalna właśnie do kawy mrożonej i na górę zrobiłam sobie taką piankę, to jest spienione mleko z odżywką białkową bananową i z syropem karmelowym, także mam nadzieję, że będzie dobre. Nie czuć tej pianki jeszcze. Z tą pianką jest przepyszna. No, także teraz zabieramy się za naukę angielskiego.
witam Was w środę, czyli w trzeci dzień naszego challenge'u. Powiem Wam, że dzisiaj jestem bardziej zmęczona, ale to chyba dlatego, że dzisiaj w nocy jakoś źle spałam, bo cały czas czułam taką potrzebę, że muszę pilnować zegarka. Bałam się po prostu, że budzik mnie nie obudzi. No, nie wiem, czasami tak mam i po prostu co godzinę się chyba budziłam, ale udało się, wstałam, zrobiłam sobie pyszną zieloną herbatę, zrobiłam też jeszcze journaling, zaraz pościelę łóżko i pójdę się trochę na dwór porozciągać. To jest właśnie na mojej bucket list, żeby zrobić taką jogę o wschodzie słońca, także w końcu dzisiaj się to uda i później, słuchajcie, będę piekła bajgle na śniadanie. Wczoraj wieczorem już przygotowałam ciasto drożdżowe, ono przez noc stało w lodówce, mam nadzieję, że urosło, bo ja nigdy w życiu nie robiłam ciasta nocnego, także zobaczymy. No także słuchajcie, piję jeszcze swoją herbatkę i bierzemy się za poranną jogę. Poćwiczyłam sobie jogę, naprawdę tego potrzebowałam, bo ostatnio miałam dosyć intensywne treningi i po prostu moje wszystkie mięśnie mnie tak bolały, miałam je tak sztywne, że musiałam się porozciągać. Wzięłam też już sobie prysznic i teraz jak co rano pora na skincare oraz na nasz 5 AM Glow Talk. A dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o odpoczynku, bo ostatnio dosyć dużo mówiłam o produktywności i mimo, że lubię takie życie, to jednak trzeba pamiętać o zwolnieniu. Mam wrażenie, że czasami za bardzo skupiamy się na tym, aby ciągle coś osiągać, przez cały czas stawać się lepszą wersją siebie i zapominamy po prostu o odpoczynku, że trzeba się też cieszyć tym, co mamy wokół siebie i po prostu doceniać to, a nie cały czas robić tylko ogromną listę rzeczy do zrobienia, co chcemy osiągnąć, czego nie umiemy osiągnąć i wiecie, no cały czas skupiamy się tylko na tym, żeby coś osiągać. Jak już coś osiągniemy, zamiast się tym cieszyć, to planujemy, co chcemy dalej, bo nam to nie wystarcza i ja, słuchajcie, to widzę po sobie, ale bardzo pomaga mi w tym journaling. Jak też macie z tym problem, to polecam, może Wam pomoże. Także słuchajcie, trzeba czasami trochę odpuścić, zwolnić i po prostu odpocząć, pójść na jakiś spacer bez słuchawek, bez żadnej muzyki, po prostu pospacerować sobie w ciszy, nawet 10 minut, ale to daje naprawdę bardzo dużo. Ja uwielbiam chodzić na takie wieczorne spacery. Jak z nich wracam, to czuję się tak odświeżona, naprawdę bardzo Wam polecam. I ważna rzecz do zapamiętania to, że rozwój to nie tylko działanie, rozwój to także jest umiejętność odpoczynku, bo tak jak już wiele razy mówiłam, bez odpoczynku nigdy nie będziemy w 100% produktywni, więc pamiętajcie, że czasami po prostu trzeba stanąć i wziąć głęboki oddech, żeby później iść dalej i osiągać to, co chcemy. No także poranna skincare gotowa, także ja teraz przebieram się w jakiś wygodny outfit i idziemy robić bajgle, bo już się nie mogę doczekać, jak one wyjdą. Śniadanie zjedzone i te bajgle wyszły naprawdę przepyszne. Pół bajgla zrobiłam sobie na słono, a pół na słodko i powiem szczerze, że bardziej mi smakował ten na słono. Natomiast do picia zrobiłam sobie kawę, ale na ciepło, a to latem zdarza się naprawdę bardzo rzadko. I jeszcze na samą górę dałam cynamon, także dzisiaj kawa w takim jesiennym vibe'ie. No ale oczywiście dalej cieszymy się latem. I ja właśnie idę sobie zaraz do basenu, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo ciepło i muszę też trochę zaplanować ten dzień, żeby, wiecie, nie zmarnować go, bo jednak jak wstaję o tej 5, to już dużo rzeczy zrobię rano i później nie wiem, co ze sobą robić w ciągu dnia, a jednak, wiecie, chciałabym korzystać z tych wakacji. No, także sobie troszkę poplanuję, a my widzimy się już jutro rano.
Hej, witam się z Wami w 4. dzień naszego challenge'u. Powiem Wam, że ja dzisiaj jestem jakoś bardziej wypoczęta. Może tego po mnie nie widać, nie wiem, ale jakoś nie odczuwam takiego zmęczenia, jakie czułam przez te ostatnie dni, gdy wstawałam o tej 5. Może mój organizm się już zaczyna przyzwyczajać, bo dziś się już obudziłam pół godziny przed budzikiem. Oczywiście nie wstałam, bo stwierdziłam, po co wstawać jeszcze wcześniej. I zasnęłam na chwilę, potem właśnie mnie obudził ten budzik. No i wstałam i zaczynamy 4. dzień. Dzisiaj już z samego rana chciałabym iść na basen, bo ma być 36 stopni i pełne słońce. Nawet teraz, jak mam otwarte okno, to czuję, jak leci taki cieplutki wiaterek. Także będzie dzisiaj piękna pogoda. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo już przez całe lato czekałam na taki dzień, naprawdę. A teraz zrobię sobie jeszcze jakiś krótki trening, żeby trochę się rozruszać, bo czuję, że tego potrzebuję. Szybki, dosłownie 15-minutowy trening zrobiony, trochę się też już odświeżyłam i teraz pora na skincare oraz jak zawsze na nasz 5 AM Glow Talk. A dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o paru takich zasadach, które mogą Wam pomóc wprowadzić nowy nawyk w swoje życie. Pierwsza z nich to zacznij od czegoś małego. Jeśli na przykład chcesz zacząć ćwiczyć, to nie planuj sobie 2-godzinnego treningu, tylko zacznij od 10-15 minutowego treningu. Może tak Ci się spodoba, że tak naprawdę ten trening potrwa trochę dłużej. Ja tak mam, że jak czasami też nie mam siły na przykład na trening, to sobie po prostu planuję, że trochę się poruszam, 15 minut starczy, a później jak już się tak rozruszam, to po prostu chcę więcej i wiecie, w końcu trening zamiast 15 minut trwa 45 minut. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zbudować takie poczucie, że ja to mogę zrobić i jestem osobą, która już to robi. Druga rzecz, połącz nowy nawyk z czymś, co już robisz. Na przykład jeśli chcesz zacząć więcej czytać, to zaplanuj sobie, że po wypiciu, nie wiem, porannej herbaty czy kawy przeczytasz przynajmniej 5 stron książki, albo jeśli chcesz słuchać jakiegoś podcastu dotyczącego samorozwoju, to na przykład włącz go podczas robienia swojej porannej pielęgnacji, tak jak i ja to zwykle robię. Wtedy łatwiej jest po prostu stworzyć taki automatyzm, że coś już robimy automatycznie po zrobieniu jednej rzeczy, którą już przez cały czas robimy. I trzecia rzecz, spraw, aby rozpoczęcie było jak najłatwiejsze. Jeśli chcesz rano ćwiczyć, to przygotuj sobie ubrania już wieczorem. I co najważniejsze, nie starajcie się zmieniać wszystkiego od poniedziałku, bo często tak jest, że od poniedziałku będę zdrowo jeść, będę wstawać o 5, będę robić trening, będę biegać, czytać 100 stron książki. To po prostu nie zadziała, bo po jednym dniu będziemy czuć się już wypaleni. Także dzisiaj zapamiętajmy, że każdy mały nawyk ciągnie za sobą duże zmiany. No więc moja pielęgnacja jest już gotowa, także w końcu przebieram się w strój kąpielowy i idziemy na basen. I'm done running in slow motion under pale suns, out here in the open. When the time comes, I'll be so much better than before. I can't stay. These wings were made to keep me in one place. I'm free, I'm finally breaking down your cage. Just like the birds when they chase the breeze, I'll fly away. I'll fly away. I'll fly away. Well, I can only take you in doses. This is my breakfast set for today. Śniadanie gotowe. Dzisiaj zrobiłam sobie omleta a la jagodziankę, bo niestety nigdzie nie można dostać jagód, więc zamiast nich dałam sobie tutaj do środka borówki. I do picia oczywiście pyszna kawusia. Dzisiaj zrobiłam sobie z mojego ekspresu Nespresso i wybrałam smak wanilia kokos.
przepyszna, tutaj naprawdę czuć tego kokosa. No i dzisiaj mamy w ogóle przepiękny poranek, jest 8:30, a jest już 26 stopni. I zaraz ściągnę tę bluzę, bo jakoś nie mogłam się rozgrzać. Rano, jak widzieliście, poszłam sobie do basenu, naprawdę cudownie się pływało, ale później jak wyszłam, to tak jak wam mówiłam, no po prostu nie mogłam się rozgrzać. Zrobiłam też jeszcze journaling, wypiłam ciepłą, zieloną herbatę, także dzisiaj taki idealny letni poranek. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że mogę je tak sobie tutaj spędzać, bo po prostu dzięki temu, że mam taki basen, czuję się, jakbym cały czas była gdzieś na wakacjach i to jest naprawdę cudowne. No także ja teraz jem moje pyszne śniadanie. Czekajcie, może z wami przetestuję tego omleta, czy w ogóle dobry. O, proszę bardzo. Wow. A jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że na górze jest taki krem o smaku cytrynowego sernika, płatki migdałów, borówki i jeszcze całość polałam takim sosem bez cukru karmelowym ze sklepu SFD. Witam Was w 5., czyli już w ostatnim dniu naszego challenge'u. Powiem Wam, że dzisiaj jestem najbardziej zmęczona ze wszystkich dni. Naprawdę dzisiaj się nie wyspałam i trochę ciężko się wstawało, ale jakoś dałam radę. Jeszcze nie wiem, co się w ogóle wokół mnie dzieje, ale dzisiejszy poranek spędzam sobie jak Pilates Girl i na samym początku pójdę sobie na krótki spacer na łąkę obok mojego domu. Wezmę ze sobą koc, mój journal i trochę sobie tam posiedzę, pojournalinguję. Niestety z tamtej strony, z której jest ta łąka, nie widać wschodu słońca, natomiast można tam oglądać zachód słońca. Później jak wrócę, to jak na Pilates Girl przystało, poćwiczę sobie ten pilates, zrobię swoją pielęgnację, zjem pyszne śniadanie, wypiję matchę. Wiecie, będzie to taki powolny, dziewczęcy, ale jednocześnie produktywny poranek. No także nie ma na co czekać, przybieram się w strój sportowy i idziemy na spacer. Słuchajcie, jestem właśnie na łące, siedzę sobie na bluzie. Stwierdziłam, że kot będzie za duży i po prostu jest tutaj tak cudownie dookoła mnie, w sensie może nie dookoła, ale tutaj blisko mnie biegają sobie sarenki, przebiegał też zając. Ja naprawdę, ja nie wiem, czemu ja tutaj wcześniej nie przychodziłam. Nie wiem. Po prostu nie wiem. I w ogóle tutaj widać jednak wschód słońca. Weszłam sobie na samą górę tej łąki i dosłownie słońce świeci teraz na mnie. Także no jest to po prostu idealne miejsce. Widać tutaj i wschód słońca, i zachód słońca. Jest tutaj cisza, spokój. Wokół mnie, tak jak wam mówiłam, biegają dzikie zwierzęta. Także przed chwilą pająk już drugi raz w ciągu tego dnia, a jest dopiero 6. No ale słuchajcie, też się tutaj rozbudziłam, także zaraz wracam i robimy pilates. Pilates zrobiony, wziąłam też sobie prysznic, więc teraz jak zawsze pora na skincare oraz na nasz 5 AM Glow Talk. I dzisiaj już w tym ostatnim dniu chciałabym się z Wami podzielić moimi takimi 4 zasadami, które mogą ułatwić budowanie zdrowych nawyków oraz sprawiają, że łatwiej jest się ich trzymać. Więc po pierwsze, nie próbuj zmieniać wszystkiego w jeden dzień. Ja już to wczoraj mówiłam, ale jeszcze raz powtórzę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ja sama czasami jak chcę szybko wprowadzić jakiś nawyk, coś zmienić, to też mam tak, że mam ochotę, wiecie, zrobić wszystko w ciągu jednego dnia, ale to po prostu nie jest możliwe i tylko sprawi, że będziemy wypaleni i nie będziemy mieli siły po pierwszym dniu. Na początku trzeba wybrać 1 czy 2 nawyki i skupić się na nich, a później, kiedy one staną się już naturalną częścią naszego życia, to wtedy możemy zacząć wprowadzać kolejne nawyki. Po drugie, nie oczekuj od siebie perfekcji, liczy się regularność. Uwierzcie mi, ja też nie zawsze mam ogrom motywacji czy pomysłu na przykład
przykład na journaling. Czasem napiszę tylko 2 jakieś proste zdania, ale właśnie o to chodzi, żeby się pojawić, bo regularność sprawia, że budujemy takie zaufanie do samych siebie, o tym też wcześniej wspominałam i dzięki temu nawyk staje się czymś naturalnym. Ja tak naprawdę już rano nawet nie myślę, o muszę zrobić teraz journaling, tylko ja już automatycznie rano sięgam po ten journal i po prostu to robię. I tak samo jest na przykład z treningami. Nie każdego dnia robię 2-godzinny, ogromny, siłowy trening, tylko po prostu czasami mam ochotę zrobić sobie 15 minut jogi i to też jest w porządku, bo ważne, tak jak Wam mówiłam, po prostu, żeby się pojawić i zbudować to zaufanie do samych siebie. Także nie oczekujmy od siebie perfekcji każdego dnia. Po trzecie, planuj swój odpoczynek tak samo, jak planujesz jakieś swoje zajęcie czy pracę. Ważne, aby odpoczynek był świadomy, bo często jak jesteśmy zmęczeni, to pierwszą rzecz, którą robimy, to jest sięganie po telefon i wydaje nam się, że wtedy odpoczywamy. Ale tak naprawdę nasz mózg cały czas dostaje jakieś nowe bodźce i nie może się wyciszyć. Przez co nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja przez jakiś dłuższy czas przeskroluję sobie TikToka czy Instagrama, to po prostu nie mam na nic siły. Za to jak poczytam książkę, to jest dosłownie na odwrót. Także trzeba czasem próbować wybierać coś, co pomoże nam się wyciszyć i naprawdę odpocząć. Może to być książka, spacer, pilates, czy nawet obejrzenie jakiegoś dłuższego filmu. To już jest naprawdę o wiele lepsze niż takie scrollowanie filmików na TikToku czy Instagramie, ale oczywiście wszystko z głową i z balansem, bo czasami można sobie pozwolić na takie dni, kiedy leżymy i po prostu przeglądamy sobie social media. I po czwarte, nie porównuj swojego początku do czyjegoś środka. Każdy jest na innym etapie swojej drogi i my możemy dopiero zaczynać, a jakaś inna osoba już robi to od 5 lat, a my się do niej porównujemy i to jest naprawdę bez sensu. No, więc to słuchajcie, były takie moje małe rady. Mam nadzieję, że ten 5 AM Glow Talk nie był chaotyczny, bo ja tutaj nie jestem jakoś dobra w takich przemowach motywacyjnych, ale stwierdziłam, że warto spróbować czegoś innego. I wiecie, też trochę ćwiczę sobie moją wymowę. Wow. Wsadziłam sobie to na chwilę do zamrażarki, ale myślałam, że będzie bardziej zimne. Chyba za krótko leżało. Będę teraz miała glowy skin. Saw you in my dreams years ago. Yeah, never knew that it would be you. When I met you, I was in complete disbelief. The person I once wished for stood right in front of me. Even though we haven't met yet, my soul knew there was something familiar. You're different, you were nothing like the others. Got them looking like butter. It's you, baby, it's you. Spoke to me with that deep, calm voice, playing my heartstrings, got me spinning, feeling like I'm floating on cloud 9, feeling like I should thank the divine, playing me too smooth, trying to win me over, calling me an angel, wait till it's over, got me hooked with your words, oh you done did it, chased me far, I fell too hard, now that we're in this, feeling like I shouldn't be this high, falling for you like I'm floating on cloud 9. Keep that mouth shut, need a little action, calling me an angel. Still believe so, yeah. Who could have knew how I... Śniadanie gotowe. Dzisiaj zrobiłam sobie jogurt bowla z granolą z patelni i do picia banana pudding pie matcha i ona wyszła tak piękna. Naprawdę chyba najidealniejsza matcha, jaka mi kiedykolwiek wyszła, ale jeszcze zobaczmy jak w smaku. O wow. To jest tak pyszne. To jest moja nowa ulubiona matcha, naprawdę. Tylko właśnie do niej jest potrzebny ten budyń od Jello, taki instant pudding, którego nie trzeba gotować. Dodaje się to tylko do mleka i wiecie, to się tak zagęszcza fajnie. Także no, ja to też oszczędzam trochę i ciężko to gdzieś dostać, najlepiej zamówić sobie przez internet. Ja właśnie sobie ostatnio zamówiłam i stwierdziłam, że jak mam, to spróbuję sobie dzisiaj takiej matchy. Także ja teraz jem moje śniadanie, potem przybieram się w strój kąpielowy, bo dzisiaj jest jeszcze cieplej niż wczoraj. I idę do basenu, bo trzeba wykorzystać tę pogodę. I was down in a town in LA, trying to override what I couldn't erase.
Przyszła pora na podsumowanie tego tygodnia, a więc czy było warto wstawać o 5 rano? Moim zdaniem tak, było warto i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Jestem też z siebie naprawdę dumna, bo mimo tego, że czasami było ciężko, to dałam radę i dzięki temu też udowodniłam sobie, że to potrafię i zbudowałam zaufanie do siebie, o czym Wam już wspominałam w naszym 5 AM Glow Talk. Jeśli chodzi o same poranki, to były przecudowne. Spróbowałam też nowych rzeczy, takich jak bieganie o wschodzie słońca, czy yoga o wschodzie słońca, a to naprawdę już od dawna było na mojej liście rzeczy do zrobienia. Na pewno będę wspominać ten tydzień bardzo dobrze i mam wrażenie, że był on też taki dłuższy, ale dzięki temu też lepiej wykorzystałam swój czas i swoje wakacje. I powiem Wam szczerze, że chyba czasami sobie jednak będę wstawać o tej 5. No na pewno nie zimą i jesienią, kiedy będzie ciemno, ale jeszcze może uda się w te wakacje, bo ja po prostu zakochałam się w tych wczesnych porankach. Jest w nich coś naprawdę takiego magicznego. Ja po prostu uwielbiam to, kiedy jest cisza, spokój i świat dopiero budzi się do życia. Także jeśli Wy zastanawiacie się, czy spróbować wstać o tej 5 rano, to naprawdę Wam polecam i koniecznie spróbujcie. Nie musicie nawet robić tego przez cały tydzień. Wystarczy, że zaplanujecie sobie jeden taki poranek i może Wam się spodoba, tak jak mi. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy spróbujecie tego challenge'u. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, ilu z Was udało mi się zmotywować. No więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo.